Rail shootery czy celowniczki przez długi czas gościły na rynku, nawet goszczą do dzisiaj, ale służące do grania w nie pistolety świetlne niestety w pewnym momencie zmieniły się w bezużyteczny kawał plastiku, gdyż przestały działać z nowymi telewizorami. Sam mam kilka takich plastikowych śmieci, w tym potężną snajperkę do Xboxa, ale dzisiaj co najwyżej mogę sobie na nią popatrzeć. W 2019 roku na Indiegogo wystartował projekt pistoletu świetlnego działającego z najnowszymi telewizorami. Mam tu na myśli panele LCD, OLED, LED, plazma oraz projektory. Nazwa pistolet świetlny jest błędna, bo technologia, z której korzysta, jest zupełnie inna. Niemniej popularność pistoletu była ogromna i projekt zdobył prawie 16 milionów złotych na realizację. Całość opiera się na ciekawym pomyśle. W lufie umieszczono kamerę, która przesyła obraz w 60 klatkach na sekundę do komputera. Celowanie działa na zasadzie rozpoznawania obrazu, a sama szybkość jest podobna do szybkości działania myszy od komputera. Sindengan, bo tak się pistolet nazywa, cechuje bardzo wysoka precyzja i jeśli tylko uda się go sparować z grą, nie ma najmniejszych problemów, aby wycelować dokładnie tam, gdzie chcemy. Ale to nie wszystko. Mamy tutaj kilka ciekawych rozwiązań, o których opowiem za chwilę. Pytanie, czy to działa? Tak, działa, ale... I tych ale jest bardzo dużo i postaram się w tym filmie wszystko wyjaśnić. Sindengan był dostępny w 3 kolorach: pomarańczowym, czarnym i niebieskim. Ten ostatni został wybrany przeze mnie nie bez przyczyny. Kształt bardzo przypomina Guncona od Namco, którego także posiadam właśnie w tym kolorze. Pistolety były sprzedawane w 2 wersjach, z odrzutem i bez. Jest to ciekawy bajer, choć jego używanie jest dyskusyjne, o czym również wspomnę później. Całość dostajemy w dość biednym, tekturowym pudełku. W środku znajdziemy pistolet i w sumie to wszystko. Ten jest podłączany do komputera za pomocą długiego 5-metrowego kabla USB. Jak wspomniałem, kształt to w zasadzie Guncon. Po jednej stronie umieszczono 2 przyciski i krzyżak kierunkowy, a po drugiej również znajdziemy 2 przyciski. No oczywiście mamy spust i odsuwaną dolną część lufy, aby w szpanerski sposób sobie przeładowywać. Całość jest nieźle wykonana i choć to plastik, nie miałem wrażenia tandety, także wykonanie jest całkiem ok i nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Ponadto Sindengan jest dość masywny, więc czujemy, że coś mamy w ręku. Podpinamy całość do kompa i co? I nie działa. No niestety, musimy pobrać sterowniki, jak i specjalny program do konfiguracji. Program pozwala nam ustawić sporo parametrów pistoletu, ale samo jego wykonanie to po prostu nędza do kwadratu. Takie apki to produkowali absolwenci pierwszego roku informatyki w Zambii w 2001 roku. Choć apka spełnia swoje zadanie, jej bieda i siermiężność jest wręcz legendarna. Na szybko omówię jej najważniejsze funkcje, bo wiele z nich i tak nie zostało należycie wyjaśnionych. Pierwsza zakładka pozwoli nam zupgrade'ować firmware, co polecam od razu uczynić, bo pistolet, który ja dostałem, był z dość starym systemem. W kolejnej ustawimy parametry kamery, mamy kilka gotowych presetów, na przykład do gry przy dużym oświetleniu, czy w nocy i tak dalej. Zakładka border jest bardzo ważna, ponieważ pistolet działa na zasadzie rozpoznawania obrazu, musi więc mieć jakieś ramy, w obrębie których jest ten obraz rozpoznawany. Ma to sens, bo nie chcemy, aby strzał Sindenem w babcie przy herbatce zaliczał nam punkty, a jedynie strzał w to, co jest na ekranie. I przez to ramka zawsze musi być odpalona wokół okna gry, aby pistolet się nie gubił. W Button Assignment przypiszemy odpowiednie przyciski do odpowiednich przycisków Sindena, w tym bardzo ważny przycisk odpalania wcześniej wspomnianej ramki. Ważne jest to, że dla Sindengana konfigurujemy przyciski, kiedy celujemy w ekran i kiedy jest poza ekranem. To 2 różne funkcjonalności. Po co to się przydaje? Możemy na przykład przeładowywać, jak w salonach arcade, obniżając lufę pistoletu poniżej ekranu. W recoil uruchomimy odrzut. Całość jest opcjonalna, nawet jak ma się to w pistolecie, to po jakimś czasie raczej to wyłączymy, więc tutaj możemy to zrobić. Co ciekawe, odrzut może działać przy strzale pojedynczym lub coś, za co pokochają was wszyscy sąsiedzi, w trybie karabinu automatycznego, ale i to nie wszystko. Możemy przypisać też do na przykład przeładowywania. I w zasadzie to najważniejsze rzeczy. Jak mamy całość skonfigurowaną, to niestety dopiero początek drogi na Golgotę.
Zacznijmy od tego, że wszystkie gry muszą działać na PC-cie. Gun to nie jest sprzęt, który podepniesz sobie do dowolnej konsoli i już. Niestety głównym przeznaczeniem jest tutaj PC. Choć można poprzez Raspberry Pi podpiąć go do PlayStation, ale powiem szczerze, mi szkoda było czasu na walkę z tym. Ogrywanie gier na PC oznacza, że wszystko musimy odpalać z emulatorów i jak się domyślasz, każdy emulator wymaga innej konfiguracji, aby to wszystko działało. Myślę, że już widzisz, do czego to zmierza lotem tnąco koszącym. Ale póki co zostawmy to. Załóżmy, że podpinamy, skonfigurowaliśmy, wszystko działa i jedziemy. Pistolet sprawuje się znakomicie, zabawa jest przednia, a gry zyskują nową jakość. Szpanerskie przeładowywanie również robi robotę, choć nie wszystkie gry to wykorzystują, więc może to być podpięte pod inną funkcjonalność. Jeśli chcemy, odpalamy odrzut, którego dźwięk przypomina wbijanie gwoździ. I to niestety jest pewien problem. Za odrzut płaciło się dodatkowo, ale ja osobiście szybko to wyłączyłem, bo odgłos w pewnym momencie doprowadzał do szału. A jak odpalisz w trybie automatycznym, no to wizyta sąsiadów z widłami jest niemal pewna. Co prawda siłę odrzutu i zarazem hałas można regulować, ale to i tak całkowicie go nie wyeliminuje, więc odrzut fajny, bo faktycznie to czuć, szczególnie na najwyższych ustawieniach, ale oprócz czucia w pewnym momencie zaczyna doprowadzać to do szału. Ale sama rozgrywka jest naprawdę super. Twórca zaleca wyłączenie na ekranie ikonki celownika i ma to sens. Zapewne już zdążyliście zauważyć, że celownik nie jest stały i dość mocno drży. Nie jest to błędem, to po prostu tak działa rozpoznawanie obrazu, więc faktycznie wyłączenie celownika ma tutaj jak najbardziej sens. Zwłaszcza, że celność Guna jest imponująca i dodam, że niektóre gry lepiej sobie radzą z wyświetlanym celownikiem, inne gorzej, a jeszcze inne całkowicie koszmarnie. W mojej opinii największym problemem Guna jest to, że nie ma normalizacji w obrębie odpalanego softu. I to jest problem naprawdę poważny, bo niektóre emulatory wymagają pisania dodatkowych skryptów, przypisania odpowiednich klawiszy do klawiszy Guna. Dość powiedzieć, że o plug and play możesz po prostu zapomnieć, bo czasami trzeba spędzić długie minuty, a nawet i więcej, szukając rozwiązania, dlaczego celownik nie działa albo czemu nic się nie dzieje, jak naciskasz spust. Jest to zrozumiałe, bo żaden emulator nie jest tworzony pod jakiegoś Guna, ale dość powiedzieć, że jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy, to bardzo prawdopodobne, że Gun będzie kolejnym kawałem plastiku, który położysz obok poprzednich Lightgunów, więc czujcie się ostrzeżeni. No dobrze, ale weźmy się do roboty. Zacznijmy od Technoparrot. Jest to bardzo młody emulator, ale odpala naprawdę konkretne gry, w tym celowniczki. Całe szczęście konfiguracja pistoletu jest tu w miarę prosta. Tutaj z kolei trzeba walczyć z emulatorem, aby wyświetlił się na całym ekranie, aby w ogóle cokolwiek wyświetlił i tak dalej, i tak dalej. Jeśli uda się wszystko skonfigurować, a nie jest to proste, bo każda gra wymaga osobnej konfiguracji. W zamian dostaniemy do naszych rąk bardzo ciekawe i unikalne tytuły, na przykład Luigi Mansion Arcade to fajny celowniczek, gdzie zamiast strzelania mamy odkurzacz, który wsysa duchy i latarkę, którą duchy oślepiamy. Wbrew pozorom Gun sprawił się tutaj rewelacyjnie i nie mam do gry większych zastrzeżeń. Podobnie Silent Hill Arcade również gra się bardzo przyjemnie. Zauważcie, że tutaj mam wyłączony celownik, ale celność pistoletu jest w zasadzie idealna. A klimat, szczególnie jak się gra w nocy, jest świetny. Owszem, to popłuczyny po legendarnej marce, ale w połączeniu z Gunem daje radę wyjątkowo dobrze. Dalej Transformers, także sprawdza się wyśmienicie. Tutaj pistolet używa trybu automatycznego, więc nie naciskamy co strzał z pustu, tylko trzymamy i prujemy ile fabryka dała. Bardzo fajna i radosna rozgrywka. Alien Extraction to celowniczek z milusińskimi obcymi. Również jest w porządku. Alternatywną bronią jest tutaj miotacz ognia, który tutaj miałem podpięty pod przeładowywanie. Fajnie to się sprawdza, gra się w to świetnie, choć gra trochę
trochę odstaje oprawą od poprzedniczek. No i na koniec klasyk House of the Dead 4, gdzie strzelamy z pistoletu automatycznego jak w Transformerach. Nie jest to tak dobre jak Silent Hill, ale ujdzie. Rozgrywka jest w porządku, a walka z hordami zombiaków dostarcza odpowiedniej ilości adrenaliny. Było łatwo i przyjemnie, teraz trochę trudniej. Emulacja PlayStation 3 stoi już na całkiem niezłym poziomie, więc i możemy odpalić gry, które obsługują celowniczek. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo ruch różdżki jest emulowany przez ruch myszy, a za ruch myszy odpowiada tutaj ruch Sindengana. Wszystko super. Emulacja Time Crisis 4 jest bardzo dobra i świetnie się sprawdza z pistoletem. Rozgrywka jest przyjemna, obfituje w sporo widowiskowych scen i niesiony dobrym humorem postanowiłem sprawdzić Resident Evil Umbrella Chronicles i to był błąd. Z kilku powodów. Brakuje przycisków na pistolecie, aby obsłużyć wszystkie funkcje, więc niektóre przyciski są przypisane do wciśnięcia 2 przycisków naraz na Sindenganie. Na przykład mnie non-stop wyrzucało do ekranu kalibracji. Jak widzicie, celownik tutaj lata jak u typa z zaawansowanym Parkinsonem i dobrze by było go jednak wyłączyć. Ale to niewiele zmienia. Gra jest w mojej opinii niegrywalna, ale nie z powodu problemów z pistoletem, tylko z tego, że Sindengan nie ma tylu przycisków, aby wszystko to w miarę rozsądnie obsłużyć. Postanowiłem sprawdzić Resident Evil na Dolphinie, czyli emulatorze Wii, ale musiałem się tutaj poddać. Nie udało mi się skonfigurować Sindengana tak, aby działał w jakiejkolwiek grze. Tutaj też chciałbym was przestrzec przed tutorialami z YouTube'a, które to niby pokazują, jak to łatwo i przyjemnie działa, bo te filmy to pierdoły, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. W zasadzie pójście drogą tutoriala zagwarantuje wam jedno, że wasz pistolet na pewno nie zadziała. Dalej postanowiłem sprawdzić klasyczek, emulator Sega Model 2, na którym hulał Virtua Cop 1 i 2 i co ciekawe, bezproblemowo, chyba najlepiej ze wszystkich, gry tutaj śmigały. Minimalna konfiguracja, odpalam i gram. Strzał i przeładowywanie działały prawidłowo i nie mam tutaj się do czego przyczepić. Tak powinny działać wszystkie gry z Sindenem. No i na koniec sprawdziłem jeszcze emulator Xboxa, który odpala gry z Sega Chichiro, na którym śmiga Virtua Cop 3. Gra również działa świetnie, a przy tym jest to gra dość zacna. Pomyślałem o innych grach z Xboxa, ale na przykład Silent Scope niestety jest niegrywalny z powodu zbyt powolnego przesuwania celownika, ale raczej tutaj zawodzi mechanika samej gry niż błąd pistoletu czy emulatora. Czy działają inne systemy? Cóż, z powodu braku czasu nie sprawdziłem wszystkiego, choć podobno Sindengan współpracuje z największym emulatorem Mame. Mnie po kilku godzinach walki nie udało się zmusić go do pracy, pomimo że na tutorialach wygląda to łatwo jak zabranie dwulatkowi lizaka. Podobno działa też z emulatorem PlayStation 1 jak i 2, ale jak komuś nie brakuje cierpliwości, to może powalczyć. Mnie po godzinach prób odpalania mocno zniechęciło to wszystko i się po prostu poddałem. Wspomniałem o skryptach. Tak, na internecie znajdziemy specjalne skrypty, które odpowiednio zmapują przyciski klawiatury na Sindena, bardzo często w połączeniu z ukryciem kursora myszy, więc i celowniczka. Polecam się wgryźć w temat, bo każda gra potrzebuje trochę inny skrypt i czasami trzeba się naszukać, zanim znajdzie się to, co nam jest potrzebne. Niesprawdzoną przeze mnie funkcjonalnością jest możliwość grania na 2 osoby. Tak, jest taka opcja, ale trzeba mieć 2 Sindengany, więc jest to raczej zabawa dla sułtanów internetu. Zapewne jest to spoko rozwiązanie, bo wiele z celowniczków oferuje taki format zabawy. Ja natomiast nie miałem okazji tego sprawdzić i nie dlatego, że nie mam kolegów, choć to trochę też, ale dlatego, że nie stać mnie na drugiego Sindena. Pytanie, czy warto? No za cenę wyjściową raczej nie warto. Przyznam, że byłem mocno rozczarowany. Za 16 baniek można było chociaż jakąś fajną apkę zrobić, na przykład z profilami pod różne gry, albo dać możliwość tworzenia takich profili przez społeczność. Gwarantowane, że w ciągu tygodnia wszystkie gry na pistolet byłyby ogarnięte. Jeśli chodzi o wykonanie pistoletu jest w porządku, ale funkcjonalność i siermięga w konfigurowaniu tego wszystkiego potrafi doprowadzić do łez. Czasami chcesz po prostu sobie pograć i spędzasz godzinę na próbie odpalania tego wszystkiego, a potem już jesteś tak zirytowany, że masz serdecznie dosyć i tych emulatorów, i tego pistoletu. Wiem, może stałem się za wygodny, ale produkt w takiej formie można wypuścić zbierając na niego kilkadziesiąt tysięcy, a nie kilkanaście milionów. Zwłaszcza, że można było się dogadać z twórcami emulatorów, aby zamieścić obsługę Sindengana. Zwłaszcza, że niemal wszystkie emulatory są wersjami rozwojowymi i ludzie wciąż nad nimi pracują. Nie twierdzę, że tak się nie stanie w przyszłości, ale minęły
minęły 2 lata i nic się nie zmieniło, więc raczej nie jestem do tego pozytywnie nastawiony. Granie na pistolecie jest absolutnie fantastyczne, ale zbyt dużo z tym zachodu, którego nie powinno być za taką cenę. Marzeniem twórcy jest to, aby ponownie gry celowniczkowe wróciły do łask i ponownie były produkowane. Są to raczej marzenia ściętej głowy, choć remake House of the Dead pojawił się niedawno na Switchu, więc nie wszystko jeszcze stracone. Sindengan to nie jest zły sprzęt. To sprzęt z rewelacyjnym pomysłem i przyszłością, ale potrzeba nad nim jeszcze dużo posiedzieć, aby móc go nazywać produktem komercyjnym. Dla mnie póki co to taka wczesna beta. Niby coś tam działa, trochę trzeba pokombinować i w sumie jak poświęcisz odpowiednią ilość czasu, to coś z tego będzie, ale w mojej opinii nie o to tutaj chodzi.